Indie są obecnie najludniejszym państwem świata i jednym z najszybciej rozwijających się mocarstw XXI wieku. Powierzchnię przekraczającą 3 miliony kilometrów kwadratowych zamieszkuje ponad 1,4 mld mieszkańców. Indyjska gospodarka dynamicznie się rozwija i w ubiegłym roku uplasowała się na 5. miejscu pod względem wielkości PKB, osiągając prawie 4 biliony dolarów. Choć kraj ten nie wydaje na zbrojenia tyle co Stany Zjednoczone czy Chiny, jego budżet wojskowy systematycznie rośnie. W roku 2024 przeznaczył na obronność około 86 miliardów dolarów. Pod względem liczebności armii Indie dysponują jednymi z największych sił zbrojnych na świecie. Liczba aktywnych żołnierzy wynosi blisko 1,5 miliona, co daje im drugie miejsce po Chinach. Wśród nich znajduje się prawie 18 tysięcy operatorów sił specjalnych, zasilających szeregi jednostek Para, Marcos czy Garud Commando Force. Dodatkowo państwo utrzymuje ogromne rezerwy, liczące ponad 1 milion żołnierzy. Siły zbrojne kraju dzielą się na wojska lądowe, marynarkę wojenną oraz siły powietrzne, które wspierane są przez liczne jednostki paramilitarne, takie jak centralne siły policyjne czy specjalne siły graniczne. Łącznie służy w nich ponad 2,5 miliona osób. W Indiach nie obowiązuje powszechny pobór do wojska. Armia kładzie jednak duży nacisk na rozwijanie wysokiego morale oraz odporności psychicznej żołnierzy. Szkolenie obejmuje intensywny trening fizyczny, rozwijanie umiejętności przywódczych oraz kształtowanie dyscypliny i wartości etycznych. Nowi rekruci przechodzą rygorystyczne szkolenie podstawowe, po którym kierowani są na kursy specjalistyczne, przygotowujące ich do pełnienia różnych ról w siłach zbrojnych. Państwo aktywnie uczestniczy w operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, wystawiając jeden z najliczniejszych kontyngentów mundurowych na świecie. Żołnierze regularnie biorą także udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych, takich jak Yudh Abhyas, podczas których szkolą się z Armią Stanów Zjednoczonych, czy Malabar, manewrach morskich z udziałem USA, Japonii i Australii. Lądowe uzbrojenie sił zbrojnych Indii obejmuje przede wszystkim prawie 4000 czołgów, około 340 niszczycieli czołgów oraz ponad 3000 bojowych wozów piechoty. Ponadto armia ma na wyposażeniu 21 transporterów opancerzonych, blisko 5200 pojazdów wielozadaniowych oraz prawie 1200 pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród jednostek artyleryjskich znajduje się niemal 4800 dział holowanych oraz 100 samobieżnych. Oprócz tego armia posiada niecałe 270 moździerzy samobieżnych i ponad 300 wieloprowadnicowych systemów rakietowych. Do obrony przeciwlotniczej wykorzystywanych jest blisko 3000 zestawów artyleryjsko-rakietowych oraz więcej niż 1000 wyrzutni rakietowych. Jak można się spodziewać, tak potężna formacja lądowa jak indyjska armia jest dobrze zrównoważonym komponentem. Jej główną siłę uderzeniową stanowią czołgi podstawowe, wśród których spotkać można liczne wersje radziecko-rosyjskich konstrukcji obok modeli krajowej produkcji. Rodzimy czołg Arjun nie odniósł oczekiwanego sukcesu, jednak modele Ajeja i Bhishma w dużej mierze rekompensują tę słabość. Siły piechoty są skoncentrowane na mobilności i przetrwaniu w trudnych, zurbanizowanych terenach walki. Wojsko dysponuje także znaczną liczbą wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, a także artylerią samobieżną i holowaną. Ogólnie rzecz biorąc, siły lądowe preferują bardziej mobilne systemy kołowe niż gąsienicowe, co daje Indiom przewagę w prowadzeniu wojny na zmiennym, dynamicznym froncie. Uzbrojenie powietrzne Indii to ponad 900 samolotów bojowych, blisko 300 maszyn transportowych, niemal 630 samolotów szkoleniowych oraz około 50 samolotów specjalnego przeznaczenia. Flota obejmuje także 20 samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli, 7 latających tankowców oraz 5 aerostatów rozpoznawczych. Wśród śmigłowców znajduje się 55 maszyn szturmowych oraz niemal 850 pełniących inne zadania. Modernizacja stanowi obecnie kluczowy element rozwoju sił powietrznych Indii. Przejawia się to m.in. w zakupie takich systemów jak francuski myśliwiec wielozadaniowy Dassault Rafale, który uzupełnia flotę samolotów Su-30 rosyjskiej produkcji. Jednocześnie prowadzone są intensywne działania mające na celu ograniczenie zależności od zagranicznych zakupów, czego przykładem jest rozwój krajowego projektu HAL Tejas, lekkiego myśliwca wielozadaniowego. Flota indyjskiego lotnictwa nadal korzysta jednak z przestarzałych konstrukcji z czasów zimnej wojny, takich jak MiG-21, Mirage 2000 czy Jaguar,
które nie dorównują nowoczesnym maszynom pod względem wszechstronności. Mimo to wszystkie trzy komponenty sił powietrznych, śmigłowce, samoloty szkoleniowe i maszyny do zadań specjalnych, odgrywają istotną rolę na współczesnym polu walki. Według rankingu World Directory of Modern Military Aircraft, indyjskie siły powietrzne znajdują się w pierwszej dziesiątce światowych potęg lotniczych, wyprzedzają Chiny i plasują się tuż za lotnictwem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Siły morskie Indii dysponują 2 lotniskowcami, 13 niszczycielami, 20 okrętami podwodnymi, 15 fregatami, 18 korwetami, około 130 patrolowcami, 17 okrętami desantowymi oraz ponad 100 jednostek logistycznych i wsparcia. Marynarka wojenna Indii należy do najbardziej znaczących sił morskich na kontynencie azjatyckim, łącząc w sobie zdolności dobrze zbalansowanych sił nawodnych i podwodnych. W jej skład wchodzą okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków balistycznych oraz okręty do ataków konwencjonalnych, wspierane przez flotę niszczycieli rakietowych, fregat i korwet. Długa linia brzegowa państwa wymusza również utrzymywanie silnych sił patrolowych operujących na wodach przybrzeżnych. Dużą wagę przywiązuje się także do prowadzenia operacji desantowych, czego wyrazem jest obecność okrętów transportowych. Indie należą ponadto do nielicznych światowych potęg morskich, które dysponują więcej niż jednym lotniskowcem, co daje im przewagę nad regionalnymi rywalami. Indyjskie wojsko w zakresie bezzałogowców ma na wyposażeniu 100 jednostek typu amunicja krążąca, blisko 180 dronów rozpoznawczych, 5 uzbrojonych pojazdów lądowych oraz 3 okręty. Zasoby bezzałogowych systemów bojowych w Indiach są wciąż skromne w porównaniu do standardów zachodnich i opierają się głównie na konstrukcjach pochodzenia izraelskiego. Oficjalnie użytkowanych jest około 300 bezzałogowych statków powietrznych, z których większość stanowią nowoczesne lub całkowicie nowe modele. Indyjski kompleks wojskowo-przemysłowy prowadzi jednak intensywne działania mające na celu rozwój krajowych zdolności w zakresie projektowania, testowania i produkcji dronów. Niektóre źródła sugerują, że rzeczywista liczba używanych bezzałogowców może być znacznie wyższa i sięgać nawet 2500. Co więcej, państwo planuje w najbliższych latach rozbudowę floty dronów do 5000 egzemplarzy. Indie posiadają obecnie ponad 170 głowic nuklearnych, co czyni je jedną z największych potęg atomowych Azji i pozwala im wyprzedzać swojego regionalnego rywala, Pakistan. Indusi dysponują pełną triadą nuklearną, czyli zdolnością do przeprowadzania ataku jądrowego z lądu, powietrza i morza. Na lądzie wykorzystują przede wszystkim serię rakiet balistycznych Agni, których zasięg sięga nawet 5000 km. W powietrzu funkcje nosicieli broni jądrowej pełnią samoloty Mirage oraz Jaguar. Natomiast komponent morski opiera się na okrętach podwodnych o napędzie atomowym, takich jak Arihant, uzbrojonych w rakiety balistyczne krótkiego i średniego zasięgu. Oficjalnie Indie utrzymują doktrynę braku pierwszego użycia, deklarując, że broń jądrowa zostanie użyta wyłącznie w odpowiedzi na atak. Mimo to, w ostatnich latach pojawiły się sygnały, że polityka ta może ulec rewizji. Kraj intensywnie modernizuje swój arsenał i rozwija nowe systemy przenoszenia głowic, inwestując zarówno w rodzime technologie, jak i nowoczesne generacje strategicznego uzbrojenia. Broń nuklearna pozostaje kluczowym elementem strategii odstraszania i utrzymania równowagi sił w regionie. Indyjski przemysł zbrojeniowy dynamicznie się rozwija, dążąc do zwiększenia samowystarczalności i wzmocnienia pozycji na globalnym rynku. W roku 2023 wartość produkcji sektora obronnego osiągnęła niemal 15 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z rokiem 2020. Szczególnym obszarem rozwoju jest produkcja amunicji artyleryjskiej, zwłaszcza kalibru 155 mm, który stanowi standard w nowoczesnych armiach. Państwowe przedsiębiorstwo Yantra India Limited zwiększyło jej produkcję, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie eksportowe. Równocześnie prywatne firmy, takie jak Adani Defense i Aerospace, inwestują w nowe zakłady produkcyjne. W ubiegłym roku Adani uruchomiło kompleks w Kanpurze, zdolny do produkcji 150 milionów sztuk amunicji małego kalibru rocznie, co pokrywa około 1/4 krajowego zapotrzebowania. W zakresie produkcji pocisków kalibru 155 mm Indie planują osiągnąć roczną wydajność przekraczającą 300 000 sztuk do roku 2027.
Co istotne, koszt wytworzenia jednego takiego pocisku w Indiach wynosi od 300 do 400 dolarów, czyli mniej niż 1/10 ceny obowiązującej w państwach zachodnich. W ramach programu Make in India sektor produkcji amunicji został otwarty dla firm prywatnych, co znacznie zwiększyło konkurencyjność, efektywność i innowacyjność w tej branży. Dzięki tym działaniom Indie umacniają swoją pozycję jako jeden z najważniejszych producentów amunicji artyleryjskiej na świecie, oferując nowoczesne rozwiązania w atrakcyjnych cenach.